Cześć! Dzisiaj wyjątkowo odcinek w mieszkaniu, bo uznałem, że nie będę tego wszystkiego wysypywał w terenie. Pokażę Wam moje zestawy naprawcze, jakie pakuję, co tam jest i powiem Wam trochę, jak to ewoluowało na przestrzeni czasu. Zestaw numer 1, czyli mój zestaw szosowy. To jest taka torebka Lezyn Pocket Organizer. Co tutaj w niej jest? Jest to zestaw dosyć mocno minimalistyczny. Mam tutaj pompkę Lezyn, której test wyskoczy Wam teraz w górze ekranu. Kawałek nawiniętej taśmy izolacyjnej, w razie czego. Mam tutaj zapakowaną dętkę TPU na czarną godzinę. Mam tutaj dwie łyżki do opon, takie płaskie Continentala. Mam tutaj łatki do dętek TPU. I mam tutaj takie zwykłe łatki w razie gdyby trzeba było komuś na trasie pomóc. Mam też tutaj na czarną godzinę schowane 5 dych. Nigdy nie wiadomo, co się stanie. Może nie będzie na przykład zasięgu, nie będą działały płatności, tak żeby można było kupić sobie chociażby wodę na trasie. Oczywiście można by to było wrzucić luzem do torby na ramę, do tej apidury, której używam w szosie. Natomiast ja używam tego pokrowca, tego organizera, dlatego że to fajnie wypełnia mi przestrzeń w tej torbie i gdy wsadzam tam jeszcze telefon, no to wtedy nic mi nie lata. Także można jakby trochę tego miejsca zaoszczędzić, ale mi to bardzo dobrze organizuje przestrzeń w tej torebce. I to jest mój zestaw do szosówki. To jest zestaw, którego używam na takie jakieś tam treningi, na trasy powiedzmy do 100 km. Tutaj nie ma wielu rzeczy, nie ma chociażby jakiejś mini apteczki, nie ma skuwacza do łańcucha. Nie ma też tutaj klucza, natomiast ja mam klucz przy osi roweru, klucz Syncrossa, który był jakby fabrycznie z rowerem i on służy zarówno do odkręcania osi, więc mogę sobie zdjąć koła, ale jest tam też Torx, a w moim Scottie Addictie praktycznie 90% śrub jest na Torxa i to jest taki system jednej śruby, tam wszystko pasuje, także to jest, no nie potrzebuję tutaj multitoola dzięki temu, więc jest to taki zestaw minimalistyczny. Oczywiście wiecie, ja wiem, że są osoby, które jeżdżą na przykład tylko z dętką zapasową i pompką w kieszonce koszulki, natomiast ja nie lubię mieć wypchanych tych kieszeni, nie lubię mieć tam jakichś takich cięższych rzeczy. No można też zabrać dużo więcej, także no to jest, ja nie mówię, że to jest najlepszy zestaw, to jest po prostu coś, czego ja używam i co mi się sprawdza na takie krótsze trasy albo powiedzmy ewentualnie na jakiś całodniowy wyścig. Natomiast na jakieś dłuższe wyjazdy zabieramy już trochę większy zestaw naprawczy. Zanim przejdziemy do zestawu gravelowego, chciałem Wam tylko powiedzieć, że w rowerze wyprawowym używałem kiedyś takiego bidonu na narzędzia od Lezyn chyba i dodatkowo miałem taką dużą pompkę. No zajmowało to dużo miejsca, było ciężkie, ale za to bardzo wygodne. Potem w szosie używałem takiego dużego zestawu, znaczy takiego dużego organizera firmy Deuter, który jest bardzo wygodny, no ale też trochę waży i zajmuje sporo miejsca, natomiast na jakieś wyprawy, gdzie i tak mamy na przykład sakwy i już się tak z tym miejscem nie musimy liczyć, to jest naprawdę fajna sprawa. Ja Wam wrzucę w opisie do filmu linki do większości tych produktów, o których mówię, także będziecie sobie mogli potem łatwo odszukać, jeśli Wam się tutaj coś spodoba. No to teraz mój zestaw gravelowy, czyli taki piórnik, w którym mam wszystkie narzędzia i dętka TPU, która się do tego już nie zmieściła. Ten piórnik do tej mojej torby, której używam w gravelu, czyli do Tailfina 1,5 litrowego na górną rurę ramy, pasuje bardzo fajnie, bo telefon wchodzi mi tutaj obok niego i jeszcze sobie układam na tym batony. Tutaj mam już zdecydowanie więcej rzeczy niż w szosie. Mam małego multitoola Syncrossa, mam łyżki do opon, mam również takie zwykłe łatki do dętek, gdyby trzeba było komuś pomóc. Mam też tutaj hak do przerzutki zapasowy. Mam tutaj pompkę od Lezyn, to jest ten tańszy model, ale wersja HV, czyli do dużych objętości opon. Ona nie pompuje do wysokich ciśnień, bo tu jest maksymalnie 6 barów, natomiast no, szybciej napełnia właśnie takie opony o dużej objętości. Mam tutaj dużego imbusa do odkręcania kół, bo niestety mój cross nie jest wyposażony w taki
system jednego klucza jak Scott, więc po prostu muszę mieć imbusa dużego, bo nie mam go w zestawie imbusów. Jeżeli macie jakiegoś większego multitoola, prawdopodobnie będziecie mieli też taki klucz, żeby sobie koło odkręcić, jeśli macie sztywne osie. Mam tutaj kabelek USB-C do USB-C, którego mogę podłączyć sobie do lampki, jeśli akurat używam takiej, która ma też funkcję powerbanka, i podładować sobie telefon albo odwrotnie. Mam też tutaj skuwacz do łańcucha KMC, bardzo fajny, taki malutki. Do niego jest też taki pokrowiec neoprenowy, natomiast tu już mi się to nie chciało zmieścić. Mam tutaj zapasową spinkę do łańcucha i mam mały jeszcze klucz dodatkowo imbusowy do tego uchwytu, na którym mocuję Garmina i lampkę, bo tym mi się najwygodniej reguluje ustawienia lampki, a że ja często coś przy tych lampkach zmieniam, testuję, to mi się to przydaje. No i mam dętkę TPU zapakowaną też tutaj w taki worek, żeby się nie zniszczyła, i tutaj mam również łatki do tej dętki TPU. No i ostatni mój zestaw, już taki bikepackingowy, niezależnie od tego, czy to będzie wyjazd taki, że się śpi w namiocie, czy to będzie wyjazd w stylu credit card bikepacking, albo też jakieś dłuższe zawody ultra, tak jak się na przykład wybieram w tym roku. No to jest zestaw po prostu już taki na kilka dni, z założeniem, że będę rzeczywiście daleko od domu, że będę musiał więcej rzeczy móc sobie sam naprawić. I tutaj włożyłem akurat częściowo rzeczy do gravela, natomiast ja wszystkiego nie mam zdublowanego, także no tutaj zależnie już od potrzeb przekładam sobie właśnie na przykład pompkę do gravela albo do szosy, inne rzeczy takie jak na przykład hak przerzutki. To jest taki organizer firmy Rock Bros. No, dosyć przystępny cenowo, można go w wielu miejscach kupić, są różne kolory. Fajna sprawa. On wydaje się, że ma niedużą pojemność, natomiast tu wchodzi naprawdę bardzo dużo rzeczy. No i teraz po kolei Wam pokażę. To jest dętka TPU ponownie. Znowu ten mój zestaw, ten multitool. Pompka do gravela, czyli ta Lezyn Pocket Drive HV do większych objętości. Zestaw łyżek do opon, ale już takich trochę solidniejszych od Continentala. Imbus do kół, spinka do łańcucha, skuwacz do łańcucha taki sam jak poprzednio. Mam też tutaj wosk, bo w obu rowerach używam już wosku, także gdyby trzeba było trochę ten łańcuch dosmarować, bo zacznie już skrzypieć na przykład, to jest taka możliwość. 100 awaryjnie, nigdy nie wiadomo, kiedy się coś takiego nie przyda. Tu akurat mam hak do przerzutki od Scotta, no ale tu zamiennie mogę wsadzić od gravela. Łatki do dętek. Moja apteczka, zaraz Wam pokażę, co tutaj wożę dokładniej. Mam też tutaj taki mikroscyzoryk Victorinox, który ma mały nożyk, ma pilnik do paznokci, ma nożyczki, ma wykałaczkę i ma pensetę, która się może przydać chociażby gdyby trafił się jakiś kleszcz. Także bardzo malutkie, to waży chyba 20 gramów, to jest najmniejszy scyzoryk jaki znalazłem, natomiast wszystko tutaj jest, bardzo fajna sprawa. Karta ICE z numerami w razie czego, parę trytytek, gdyby coś się zepsuło. No i to jest właściwie tyle. Jeżeli chodzi o tą moją mini apteczkę, to mam tutaj różnego rodzaju leki przeciwbólowe, na ból gardła, na ból głowy. Mam też tutaj aspirynę w razie jakiejś tam gorączki czy przeziębienia. Mam rutinoskorbin, mam środek na alergię. Mam też tutaj środek na zatrucia, nifuroksazyt. Mam też tutaj węgiel, taki leczniczy. Mam też tutaj taki środek na zgagę, bo gdy je się cały dzień jakieś żele, słodycze, to no, czasami może się to przydać. Mam też tutaj duży plaster, mam takie chusteczki nawilżane, dezynfekujące, żeby jakąś tam ranę w razie czego przetrzeć, i mam też taką maść na ból mięśni albo innych części ciała. Także to jest mój zestaw taki. Dodatkowo na takie długie wyjazdy zabieram też rzeczywiście maść na ból dupy.
bo to się zawsze przydaje i no to jest właściwie wszystko, co ja biorę na takie dłuższe wyjazdy. No więc tak prezentują się moje zestawy naprawcze. Nie mówię, że to jest najlepsza opcja, że to są jedyne tutaj rozwiązania, natomiast to są zestawy, które mi się sprawdzają. Jeżdżę na rowerze już naprawdę od wielu lat. Dopracowywałem z czasem po prostu to, co zabieram i jakby minimalizowałem, żeby brać tego jak najmniej. Napiszcie w komentarzu koniecznie, co Wam się sprawdza, jak wyglądają Wasze zestawy naprawcze i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!